Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy o najnowszych dev feedbackach, bo były one dokładnie gdzieś dzień, 2 dni temu. Wypadałoby wam w końcu tutaj coś nagrać z Rise of Kingdoms, prawda? Też będziemy dzisiaj rozmawiać sobie, ale to już o innym filmie na temat eventów i Zenitu, więc będziemy na bieżąco. Słuchajcie, ogólnie ja wam pokażę może Discorda. Tutaj mamy pytania po angielsku, które jakby tak powiedzieć dostawaliśmy. Lili dostawała, jeżeli chodzi o graczy. No i tak, pierwsze pytanie to było: proszę o dodanie tabeli wyników matchmakingu, aby pokazać wyniki każdego gracza. Pomogło to zarządowi królestwa w ocenie ogólnej siły królestwa. Dodano funkcję informacje o królestwie. Aha, padzik spadł. Informacyjne o królestwie w grze, aby wyświetlać wymiary siły. Królestwa brane pod uwagę podczas dobierania graczy oraz odpowiadające im oceny dla graczy. Będziemy nadal optymalizować tę funkcję w oparciu o opinię graczy. Obecnie zostanie dodana tabela wyników dla indywidualnych wyników w dobieraniu graczy. Głównie po to, aby zapobiec potencjalnemu wpływowi na normalne wybory graczy dotyczące rozwoju i uniknąć ekstremalnych zachowań manipulując dobieraniem graczy. To jest dobre, no bo z jednej strony mamy wgląd w dane KD, możemy sobie przejrzeć, jak tam wyglądało ich KVK. Lili to niedawno dała. Jeżeli ktoś nie wie, no to macie coś takiego jak tablica, której się nigdy nie używało. Tam możecie sobie przejrzeć statystyki różnych królestw. Kolejne pytanie było, czy możemy otrzymać zwrot kosztów przyspieszenia w KVK dla ogólnych i leczących. Ponadto wiele graczy nie ma wystarczającej ilości prędkości budowy i prędkości badań, aby wziąć udział w wydarzeniu Another Mantras, czyli to, co mieliście niedawno u mnie, że wymieniałem sobie za przyspieszenia budowy i badania na speed-upy, jeżeli chodzi o trening i leczące. Prędkość budowy są dość szybko wycofane, a czas potrzebny do zgromadzenia wystarczającej ilości prędkości dla graczy free-to-play i graczy wydających niewiele pozwoli zmniejszyć się do zera lub wykorzystaniu uniwersalnych w budowaniu i badaniu podczas KVK. Kurczę, tu jest takie pytanie, uważam, że to bardzo dobre jest, no bo faktem teraz, jak ja miałem bardzo dużo tych speed-upów badania i budowli, strasznie dużo mi poszło na te 2 razy na Anoterman, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Strasznie dużo mi tego poszło, naprawdę dużo. Więc ja uważam, że tutaj to co mamy, jakby tak powiedzieć, informacyjnie, a propos tego, to mi się zdaje, że to jest dobre rozwiązanie, nie? Że tutaj powinni coś pod tym względem poprawić. Może nie, że zwrot macie 100%. Uważam, że to powinien być zwrot gdzieś koło 50%, jeżeli już mają robić, niż 100%. 50% dla free-to-play to też jest dobrze. Zresztą pamiętajcie, w KD, gdzie mamy taki czasem teraz okres dłuższego przeczekania, jakby tak powiedzieć, do kolejnego KVK, bardzo ważne jest robienie fortów i no, obracanie tą skrzynką sojuszy, zbieranie z tych speed-upów. Da się dużo zebrać, tylko trzeba mieć aktywne królestwo pod tym względem. Jeżeli ktoś w sezonie nie potrafi zrobić, nie wiem, w tygodniu 70-80 fortów, no to słuchajcie, no to jest przeklikanie trochę. Ja wiem, że ale nieraz wieczorami siedzicie i oglądacie jakieś gówniane rzeczy na rolkach. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale no nieraz tak jest, bo sam tak robię. Słuchajcie, to tak jest, sam tak robię. A mógłbym to wysłać tam gdzieś tam na te forty. Tylko ja się staram też robić te limity, które my tutaj mamy w życiu forty. Nawet jakbym poszedł do Top KD, gdzie mają po 120-130 fortów w tygodniowo, to dałbym radę to pewnie zrobić. Nie wiem, czy obróciłbym to na normalnej regeneracji, ale no przypuszczam, że dałbym radę to zrobić, więc to jest bardzo ważne, żebyście dbali o te wasze speed-upy i też nie wywalali głupio, więc tutaj mi się daje, że taki powrót 50%, nie 100 byłby dobry, jeżeli chodzi o uniwersalne i leczące speed-upy. Kolejne pytanie mamy: dziękujemy za sugestie, rozważamy rozwiązania, które zmniejszyły presję. To była odpowiedź na to pytanie, przepraszam. Dziękuję za sugestie, rozważamy rozwiązania, które zmniejszyły presję związaną z konstrukcją graczy związanych z walką. Gdy plan zostanie sfinalizowany, podzielimy się szugami w przyszłych postach dotyczących opinii deweloperów. Czyli coś, nad czym tam pracują. Okej, to dobrze.
Potem mamy tak. A jeszcze tutaj jest informacja od nich. Planujemy zoptymalizować wydarzenie mobilizacji sojuszu w nadchodzącej wersji, co obejmie zwiększenie liczby zadań, które gracz może przejmować. Pierwsze zadania siły elitarnej cywilizowane w mobilizacji sojuszu stały się takie same, co sprawia, że są one bezsensowne. Co więcej, w porównaniu ze zadaniami, które szkolą określoną liczbę żołnierzy, zadanie zwrócenia mocy wymaga szkolenia większej ilości żołnierzy. To jest prawda. Co powoduje marnowanie zasobów i przyspieszeń. No, to jest prawda. Więc jeżeli tutaj w tej mobilizacji sojuszu, a najbliższa będzie no na pewno powinno być zaraz po evencie siedmioletnim, czyli tym co teraz mamy. Więc przypuszczam gdzieś koło tam chyba 4., 5., 6. gdzieś się będzie mobilizacja sojuszu pojawiała. Tak mi się zdaje. To będzie już z tą nową opcją. Proszę umożliwić królowi lub R4 wcześniejsze zgłoszenie zadań w imieniu graczy, którzy już je ukończyli, ponieważ 24 godziny okres automatycznego zgłaszania jest zbyt długi. Ok. Zoptymalizuję to, dodając tę funkcję do następnego wydarzenia Melon Market po zakończeniu obchodów rocznicy. Aha, ok, czyli po Melon Markecie będą to tutaj robić. Ok, to jest dobre, bo te zadania rzeczywiście tam różne były. Ale dobrze to chcą poprawić. Kolejne pytanie mamy. Mamy nadzieję, że królowie będą mogli samodzielnie wybierać graczy niezależnie od domen lub przynajmniej będą mieli możliwość edycji listy podanej przez system w celu dodania lub usunięcia określonych graczy. No i tu mamy odpowiedź, że w najbliższej przyszłości zostaną wprowadzone zmiany w systemie domen, szczegółowe informacje zostaną podane w kolejności kolumnie face to face with developers po ich potwierdzeniu. Ok, czyli kolejna zmiana w domenach. Może takim królestwom jak imperialnych lub też jakieś z dużą siłę, a mając małe KP, to też może pomóc, nie? Nasze królestwo jest małe. W przyszłości nawet wiele królestw miało trudności z ukończeniem zadania Path of Glory. Jeszcze trudniej jest ukończyć je dwóm królestwom w ramach współpracy KVK. Walka z graczami dysponującymi podwójną przestrzeń szpitalną przy posiadaniu jedynie normalnej przestrzeni stanowi wyraźną niekorzystną sytuację. Prosimy o zmianę w tej stanu rzeczy. Okej, no tu jest, powiem wam, że nie wiem jakie jest na jaki KD, ktoś to wysłał, na jakim musi być KD, naprawdę musi być jakieś małe KD, że nie dają rady, jeszcze w 2 KD, gdzie większość w te małe się łączy więcej, ciężko, no ale okej, tu jest odpowiedź, mają, obecnie Path of Glory posiada mechanizm automatycznego ukończenia, etap drugi zostanie automatycznie ukończony podczas fazy bitwy w strefie 4. Team-up KVK nadal znajduje się w fazie testów pionierskich, będziemy monitorować wydajność, rozważyć dostosowanie poziomu trudności powiązanych wydarzeń w oparciu o walki, czyli coś już pod tym względem coś działają, czyli coś zauważyli i tam już to testują, to dobrze. Mi się zdaje, no dla małych królestw to jest fajna opcja, nie? Nie jesteśmy zadowoleni z nowej zmiany w etapie Path of Glory. Darowizny przyspieszeń są naprawdę trudne, zwłaszcza podczas KVK, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Stary system z barwniczymi fortami był znacznie lepszy i bardziej zabawny dla wszystkich. Proszę rozważyć przywrócenie go. Był sprawiedliwy, aktywny i szkodził naszym postępom, tak jak robi to nowy system. No i widzicie, ja na przykład tego systemu nie miałem, nie? Bo nam po chyba 2 zapisach, znaczy przed nami 2 zapisy, co były, czy tam 3, było właśnie to, że za speed-upy, a oni co zniwelowali, mamy z powrotem forty i barbarzyńcy. Więc, Etap drugi Path of Glory został dostosowany do krótkiego sezonu KVK, który nadal znajduje się w fazie testu pionierskiej. Na podstawie wyników prowadzimy dalsze zmiany. Czyli coś zmienili przy tych nowych zapisach teraz? No, my tego nie mamy na Heroic Anthem. Że my mieliśmy normalnie forty i barbarzyńcy się robiło. Więc nie wiem, może chyba, że teraz nowe jakieś były zapisy po nas, znaczy były na pewno i może oni mają na tych wersjach pionierskich z powrotem, to ciężko mi jest to powiedzieć. Na tym jak się zapisali, to też było na pionierze chyba, jak dobrze pamiętam, chociaż nie. Tam była tylko KVK nowa technologia, czyli tylko pionierzy tam chyba to mają. Dodano funkcję zastępczego kapitana garnizonu. Dodaj funkcję zastępczego kapitana garnizonu, gdy oficer wyznaczy gracza jako zastępczego kapitana garnizonu. Oddziały garnizonowe tego gracza tymczasem nie będą brały udziału w bitwach. Gdy poprzedni kapitan opuści garnizon, gracz zastępczy automatycznie zostanie kapitanem garnizonu. Funkcja ta zmniejszy obciążenie pracy oficerów i kapitanów garnizonów. Powiem tak. To jest już szukanie jakiegoś automatyzmu na garnizonach, gdzie ostatnio był płacz, że garnizony są za mocne. Lilith wypuściła KVK TH, który uderza free-to-playowców i to dość mocno, ponieważ poza redukcją daje nam obrażenia, więc no, pay-to-win gracze będą mieli po prostu jeszcze mocniejsze uderzenie na Pass 7, bo raczej większość do Pass 7 to obróci.
No moim zdaniem dla free-to-playowców tam akurat ta zmiana była zła i zresztą bardzo dużo ludzi się wypowiadało negatywnie, jak pisaliśmy o tym na content kreatorach i bardzo dużo ludzi przyznało mi też rację, bo tylko widziałem łapki pod postem, który tam wrzuciłem a propos tego. No ale tu w tym momencie oni no, gracze chcą, żeby łatwiej było zmieniać tych garnizon liderów. No, powiem tak, nie dziwię się na odpowiedź lead, jaką teraz dali, czyli planujemy dostosować tę funkcję, aby zmniejszyć presję związaną z zarządzaniem dowódcami garnizonu. Jednak ostatnio otrzymaliśmy wiele opinii, że zdobycie garnizonu jest zbyt trudne. Obawiam się, że takie modyfikacje mogą jeszcze bardziej zaburzyć równowagę między atakiem a obroną, więc nadal pracujemy nad tym zagadnieniem. No, z tego co wiem, na niektórych kadach, jak mieli problem z garnizonem, oni po prostu szli na swarma, bo już mieli dość, nie? Więc tutaj to ja się nie dziwię, że oni tak odpowiedzieli, nie? To zero, jakby tak powiedzieć, zaskoczenia, że nagle stwierdzili, że jednak może tego nie będziemy robić, nie? No i mamy kolejne pytanie. Proszę dodać kilka sposobów na wykorzystanie wojsk Deceptive? Obecnie są one bezużyteczne? Voice Deceptive. A nie wiem, jeżeli wiecie, to powiecie mi w komentarzach, bo nie wiem, o co chodzi. Deceptive. Tego nie wiem, to może chodzi o jakieś maszyny? Nie, maszyny ogólnie żeby inaczej było oznaczone. Dziękuję za opinię. W przyszłej aktualizacji planuję wprowadzić możliwość uzyskania Deceptive Drops w sklepie sojuszu? Nie kumam. Nie kumam, w ogóle nie. Wykorzystanie Voice Deceptive. To są jakieś, nie wiem, martwe albo coś? Jak jeżeli wiecie, to odpowiedzcie mi na to pytanie, bo naprawdę nie wiem. No, niby mają, że dziękuję za opinię. W przyszłej aktualizacji planuję wprowadzić możliwość odzyskiwania Deceptive Drops w sklepie sojuszu. Nie wiem, o co chodzi centralnie, o jakie to chodzi wojska, że można odzyskiwać. Deceptive. Nie. Kolejne pytanie. Zmiany jakości życia w sojuszu. Prosimy o usunięcie limitu 1,5 miliona żołnierzy podczas budowania kopalń sojuszy. Jest to po prostu irytujące. Serio, kurwa. Ej, to już się robi tak, że po prostu... Wiem, że porównam to znowu do World of Warcraft, ale... Ludzie dają tu takie pytania i dają takie już ułatwianie sobie gry, tak jak na World of Warcraft. Kiedy ja zaczynałem grę, to wszędzie musiałem lecieć z buta po całych miliardach krain. Z buta leciałem i odkrywałem krainy. Czasem tam się jak ktoś bogaczy miał monta i na moncie leciał. A w przestrzeni tylu lat, ponad 20 lat, teraz to można wszędzie się dostać teleportem, instant się dostaniesz do jakiejś instancji też, jeżeli chodzi o latanie na moncie, wszędzie można, no ogólnie jest, wiecie, dużo szybciej, żeby się gdzieś dostać i tutaj automatycznie to, co było po części taką fajną opcją w grze, że jednak trzeba było wypracować sobie, żeby tam zrobić te, wiecie, te budowle postawić, to oni gracze próbują to zmienić, żeby było jeszcze łatwiej. Dlatego tak samo na też było ciężej, ale każdy fajnie nie grał, a teraz zróbmy tak, żeby było jeszcze łatwiej. Za niedługo to automat będzie za nas grał, nie? I tu jest kontynuacja tego pytania. Oczywiście prosimy o dodanie opcji jednoczesnego tworzenia wszystkich różnych typów kopalń RS. Po osiągnięciu końca gry żywność, drewno, kamień nie są już wykorzystywane. Jeśli uważacie, że możemy to prowadzić do nadużyć w stronę farm, dodajcie wymóg dotyczący tworzenia wielu kopalń jednocześnie. Liczba flag sojuszu, liczba członków, a nawet technologia. Jeżeli chodzi o flagi, czy liczba członków, nawet technologia, to jest dla mnie totalnie bez sensu. Nie, mi się wydaje, że to zaburzy kwestię gry. Jeżeli chodzi o żywność, drewno i kamień, mi się zdaje, że może być coś takiego jak jest Night Tide of War albo Warriors Unbound, że kiedy chłopaki na przykład jak robią sobie tego, nie to się nazywa Kraula i zabijają basztę, to możemy wtedy na jakiś czas postawić na przykład 4 złoża żywności, drewna, kamienia i golda. Je stawiamy i to jest co jakiś czas oczywiście, jak oni tam chyba co parę dni robią te baszty i wtedy my też możemy to zrobić, tylko w Home Kingdom. I myślę, że i każdy wysyła na to, co chce. Wiadomo, że wszyscy będą wysyłać najpierw na złoto, a potem będą zbierać z każdego, ale myślę też, że to jest sensowne rozwiązanie, a nie, że teraz oni chcą, żeby wrzucać wszystko i hura i lecimy i wiecie, no to dużo punktów sobie. A mi się zdaje, że takie coś jak właśnie na Tide of War podczas KV-ka wykorzystane, że jak tam zbijamy basztę,
to oni po prostu wtedy możemy postawić te 4 różne silosy i zbierać surowce. To jest moim zdaniem fajne, więc na pewno coś takiego jak prowadzili w Home Kingdom byłoby dobrą opcją. A odpowiedź tutaj Lilith mamy taką: możemy rozważyć usunięcie limitu 1,5 miliona żołnierzy podczas budowy dołów sojuszu, inaczej jeśli ta zmiana zostanie wprowadzona, konieczne będzie odpowiednie stosowanie szybkości budowy. Obecnie żadna budowla nie pozwala na nieograniczone wprowadzenie żołnierzy, na przykład flagi lub fortece, więc usunięcie limitu żołnierzy bez dostosowania szybkości budowy spowodowałoby zachwianie równowagi. No i to jest to, o czym mówiłem. Pytanie kolejne. King Skill. Strzyniowy czas odnowienia, który zapewnia zagwarantowaną runę w określonym macierzystym przez 24 godziny. Dziękujemy za sugestię. Obecnie nie planujemy wprowadzać zmian w umiejętności królów, jednak w odpowiedzi na prośbę społeczności o stałą dostępność runy przyspieszenia treningu podczas zenitu planujemy wprowadzić specjalną akcję rzutu run w tym okresie. Podczas tego wydarzenia wyjątkiem fazy podglądu wyświetlania tabeli wyników pierwsza runda uproszczona przez każdego strażnika świętego miejsca na mapie świata po każdym resecie będzie gwarantowaną runą Ward Drum z 5 poziomu, zapewniającą premię 15% do szybkości treningu. To fajnie. To, że coś takiego wprowadzili, to jest fajnie, bo kiedyś się latało i trzeba było szukać jakiejkolwiek runy, żeby miała jakiś tam procent, bo czasem się trafiało, żeby miałeś 7% i tyle, albo jeszcze mniej. Nie było nic takiego, żeby podczas zenitu i wtedy każdy liczył przez te 4 dni, żeby po prostu ta runa fajna dropnęła, nie? Więc fajnie, że coś takiego wprowadzają. Należy stosować uprawnienia oficerów. Wszyscy oficerowie powinni mieć możliwość umieszczenia znacznika w sojuszu, ale edycja informacji w sojuszu powinna być ograniczona wyłącznie do doradców i królów. Dziękuję za sugestię, wprowadzimy odpowiednie zmiany. Jeśli masz inne słowa, nie wahaj się zamieścić informacje w ankietach. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o tutaj całą tą opcję. Tutaj jak widzicie, ludzie, ja też a propos tego właśnie tego pytania już wysyłają opcję klauna, więc to mnie nie dziwi, nie? Bo jednak było to głupie pytanie i uważam, że oni powinni tutaj się niektórzy zastanowić nad tymi pytaniami, które dają Lilith, bo oni to potem wybierają i są, przypuszczam, dużo mocniejsze pytania do devów, żeby zadać, niż takie coś, więc Tyle, jeżeli chodzi o dev feedback. Mam nadzieję, że fajnie wam niektóre tematy przedstawiłem, wyjaśniłem. Nie jest to jakiś super dev feedback, który nagle wszystko zmienia. Jest parę takich ciekawych rzeczy, które możemy sobie po prostu fajnie omówić i o tym po prostu pogadać. No i coś, co nam pomoże troszeczkę w grze w przyszłości. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hej!